Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na naszej konferencji wynikowej poświęconej wynikom za pierwsze półrocze 2023 roku. Jak zawsze przedstawimy działalność grupy ASECO po 6 miesiącach tego roku. W drugiej części zaprezentujemy dane dotyczące finansów oraz odpowiemy na Państwa pytania. Na dzisiejszej konferencji mamy skład, tak jak zawsze, Karolina Żońca-Bajorek, CFO grupy, Marek Panek, wiceprezes ASECO Poland, ale również mamy gościa, Lech Szczuka, prezes zarządu naszej firmy zajmującej się rozwiązaniami cloud, ASECO Cloud. Zaczniemy od przedstawienia działalności grupy za pierwsze półrocze tego roku. Poproszę Marka Panka. Dziękuję za ten wstęp. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak zwykle mi przypada w udziale przedstawienie tej strony biznesowej. Opowiem Państwu, co działo się w pierwszych 2 kwartałach bieżącego roku i od razu powiem, że oceniamy ten okres jako bardzo udany dla całej grupy ASECO, pomimo tego, że działamy, co Państwo doskonale wiecie, w takich zmiennych i dość wymagających uwarunkowaniach biznesowych. Podstawowe liczby, które charakteryzują ten kwartał, czy to półrocze, widzicie Państwo w tej chwili na ekranie, przychody 8,5 miliarda, zysk operacyjny non-IFRS 982 miliony, zysk netto non-IFRS 260 milionów, no i ten raportowany IFRS-owy zysk netto 231 milionów. To są dobre wyniki i no, zawsze można sobie zadać pytanie, jakie są fundamenty tych wyników i tego rozwoju i myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na 2 rzeczy i o nich też często mówimy. Pierwsza to fakt, że nasz biznes jest oparty na własnych rozwiązaniach, na własnym oprogramowaniu, które sprzedajemy i wdrażamy w kluczowych sektorach gospodarki. To jest nasza świętość od lat, od początku praktycznie działalności ASECO. No i druga rzecz, która jest, myślę, bardzo istotna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, to jest fakt, że nasz biznes jest bardzo mocno zdywersyfikowany i to we wszystkich wymiarach, czyli zarówno pod względem geograficznym, jak i sektorowym. Tutaj podkreślamy, jakby udowadniając tą tezę, że naszymi fundamentami jest własne oprogramowanie, to podajemy Państwu tą strukturę przychodów. 79, czyli blisko 80% przychodów całej grupy pochodzi właśnie z tej działalności, czyli z własnego oprogramowania i wszystkich usług, które świadczymy, a są związane właśnie z tą działalnością. Dodatkowo chcemy jeszcze Państwu zwrócić uwagę, tutaj ten ostatni komunikat, czyli wzrost zatrudnienia w grupie o 4%, czyli mniej więcej o 1500 osób w stosunku do końca czerwca ubiegłego roku. To jest dowód na to, że rośniemy. To jest dowód na to, że wierzymy w to, co robimy, że mamy projekty, no bo oczywiście zatrudnianie tych ludzi jest związane z potrzebami w zakresie zespołu, z potrzebami związanymi z realizacją projektów, które mamy w tej chwili podpisane i za które jesteśmy odpowiedzialni. Także no mówimy to po to też, że mieliśmy spotkanie z prasą. W prasie ostatnio czytaliśmy, są firmy, które w tej chwili zwalniają. Mówię o firmach informatycznych, natomiast u nas w tym typie biznesu, który prowadzimy, czyli wieloletnie, długoterminowe projekty, dużo maintenance'u, dużo rozwoju własnych produktów, to powoduje, że my ciągle mamy zapotrzebowanie na zespoły i je właśnie realizujemy. Tutaj troszkę bardziej szczegółowo te liczby, o których już wcześniej mówiłem, czyli przychody ze sprzedaży, poziom 8 miliardów 515 milionów złotych i to był 3% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. W oprogramowaniu własnym, czyli w tej korowej działalności, o której mówiłem, rośniemy troszeczkę szybciej. Tutaj 4% wzrost i przekroczyliśmy 6 miliardów 700 milionów. EBITDA non-IFRS prawie 1 280 milionów. No i zysk operacyjny non-IFRS 982 miliony złotych, wzrost o 2%. Widzicie Państwo też pozycję zysku netto non-IFRS, ona osiągnęła 260 milionów i tutaj widzimy 4% spadek. Skąd spadek zysku netto przy wzroście zysku operacyjnego, o tym powie Karolina. Tutaj mieliśmy do czynienia z takimi bardziej finansowymi niż biznesowymi aspektami, o których szerzej Państwo później
usłyszycie. Ja natomiast skoncentruję się na tym, co działo się od strony biznesowej. Zacznę od segmentów, w których ASECO działa i tutaj zacznę od Polski. Segment polski, który stanowi mniej więcej 11% całej sprzedaży, wzrósł nam o 16% i to jest, myślę, że bardzo dobra wiadomość i no my to komunikujemy od kilku kwartałów. No praktycznie wszystkie piony nasze biznesowe w Polsce mają się bardzo dobrze, zarówno bankowość i finanse, jak i opieka zdrowotna, energetyka, administracja centralna, tutaj notujemy wzrosty. Bardzo dobrze ma się również ASECO Cloud, ale tutaj nie będę w tej chwili zgłębiał tematu, bo oddam to naszemu koledze Lechowi. Summa summarum w Polsce jesteśmy zadowoleni z tego, co dzieje się biznesowo i z tych wzrostów, które osiągnęliśmy w przychodach. Formula Systems, 3% wzrost sprzedaży. I tutaj myślę, że potrzebny jest komentarz związany z różnicami kursowymi, dlatego że te różnice kursowe mają w tej chwili, w tym półroczu bardzo duży, taki negatywny wpływ na nasze wyniki. 380 milionów mniej więcej, gdybyśmy mieli sprzedaż w tych samych kursach, co w tamtym roku, to mielibyśmy o 380 milionów więcej z samej tylko formuli. I myślę, że to trzeba brać pod uwagę. My pamiętam rok temu, jak omawialiśmy wyniki za pierwsze półrocze 2022, to pokazywaliśmy takie bardzo dynamiczne wzrosty, ponad 20% na całej grupie. Natomiast pamiętajmy, w tamtym roku różnice kursowe działały mocno na plus, w tym roku akurat działają bardzo mocno na minus i to trzeba mieć w głowie, patrząc na nasze wyniki, a w szczególności jest to widoczne właśnie w segmencie formuli, który, no jak Państwo też pewnie dobrze wiecie, przynosi mniej więcej 2/3 przychodów całej grupy. To nie zmienia faktu, że wszystkie spółki formuli mają się bardzo dobrze. Jakbyśmy popatrzyli na ich wyniki w tej walucie, w której oni raportują, no to widać tam dużo bardziej dynamiczne wzrosty, zarówno Matrix, jak i Magic, jak i Sapiens, czyli te podstawowe spółki giełdowe radzą sobie bardzo dobrze, ale też pozostałe, te mniejsze, te, które dołączyły do formuli później, też radzą sobie dobrze. No i na koniec segment ASECO International. Tutaj mamy sprzedaż bardzo podobną do tego, co osiągnęliśmy w ubiegłym roku, czyli na poziomie 1,940 milionów. Bardzo zadowoleni jesteśmy z szybkiego tempa sprzedaży naszych systemów ERP-owych, czyli to wszystko, co jest pod parasolem ASECO Enterprise Solutions w tych wszystkich krajach, w których działamy. Zadowoleni jesteśmy z wzrostu przychodów w ASE. Pewnie Państwo słuchaliście Piotrka i jego konferencji tam zarówno w bankowości, jak i w płatnościach, jak i w tym dziale rozwiązań dedykowanych. Te wzrosty są solidne. Proszę wziąć pod uwagę, że w segmencie ASECO International nie ma już spółek duńskich, spółek, które sprzedaliśmy pod koniec grudnia tamtego roku. To jest mniej więcej 90 milionów, których w tej chwili no nie mamy w sprzedaży, a tyle mniej więcej te spółki przyniosły w pierwszej połowie ubiegłego roku, więc to trzeba mieć na uwadze. No i też pamiętajmy o tym, co dzieje się na rynku środkowo-wschodniej Europy, o czym też już Państwu przez parę kwartałów mówiliśmy, to spowolnienie związane z taką, no nazwijmy to pewnie tak trzeba nazwać, niestabilną sytuacją polityczną, zwłaszcza na rynku słowackim. Wszyscy wierzą, że może się coś zmieni po wyborach, które we wrześniu tego roku w tym kraju będą. No i to wszystko ma wpływ na to, że tutaj mamy płasko, co nie zmienia faktu, że jesteśmy z ASECO International również zadowoleni. Tutaj widzą Państwo tradycyjnie podział przychodów na poszczególne sektory, w których działamy. Tutaj wiele się nie zmienia, jeśli chodzi o procenty. Przedsiębiorstwa są liderem, 42% sprzedaży pochodzi właśnie z tego sektora. Na drugim miejscu mamy bankowość i finanse, to jest 34% naszej sprzedaży. No i pozostałe 24% pochodzi z instytucji publicznych. Na słupkach Państwo widzicie, że praktycznie od wielu lat w każdym sektorze notujemy wzrosty. Tutaj dość ładnie się to rozkłada na wykresie.
No i tutaj pewna nowość, postanowiliśmy pokazać Państwu udział 10 największych klientów w przychodach grupy za pierwsze półrocze i tutaj tych 10 największych stanowi, czy daje nam 11% przychodów. To jest dowód na to, że właściwie nie jesteśmy uzależnieni od żadnego pojedynczego klienta. Natomiast ten największy klient daje 2% przychodów całej grupy, czyli to też nie jest jakaś znacząca wartość taka, żeby można było się zastanawiać, czy my jesteśmy w jakiś sposób od tego klienta uzależnieni. Przechodzimy płynnie do poszczególnych sektorów i krótki komentarz na temat tego, co się w nich działo. Zaczniemy od bankowości i finansów. Tutaj na całej grupie widzicie Państwo, mamy 3% wzrost sprzedaży i przekroczyliśmy 2 miliardy 850 milionów w całej grupie. Jak popatrzymy na segment Asseco Poland, to widzimy, że ten segment rósł najszybciej i tutaj bardzo dynamiczny wzrost 28%. No i tutaj pewnie zawdzięczamy to głównie temu, co dzieje się w Asseco Poland, bo Asseco Poland jest głównym graczem, który zajmuje się sektorem bankowym. Mamy dwucyfrowe wzrosty przychodów w tych wszystkich pionach, które działają w bankowości, czyli pion bankowości komercyjnej, spółdzielczej, rynek kapitałowy, business intelligence. Tutaj no to jest związane oczywiście z projektami, które prowadzimy. Prowadzimy kilka dużych projektów takiej transformacji cyfrowej w kilku dużych bankach. No a przede wszystkim mamy taki stabilny przychód z maintenance'u, czyli z utrzymania i z rozwoju naszych systemów, które wdrożyliśmy w bardzo dużej grupie klientów działających na polskim rynku. Jeśli chodzi o Asseco International, tutaj mamy 6% wzrost przychodów i osiągnęliśmy blisko 700 milionów złotych. Tutaj podkreślony już wcześniej udział Asseco Southeastern Europe i tych właśnie działalności w bankowości i w płatnościach. Myślę, że to ma bardzo duży, czy nawet jestem pewny, że to ma bardzo duży wpływ na ten wzrost przychodów. Dobrze radzi sobie również nasza spółka działająca w Portugalii, a bardziej w tych krajach afrykańskich, gdzie mówi się w języku portugalskim, czyli głównie w Angolii. Tutaj jesteśmy z tego miejsca też bardzo zadowoleni. No i na koniec Formula Systems, która oczywiście ma największy udział w tej sprzedaży, natomiast można powiedzieć, że ta sprzedaż jest porównywalna rok do roku i jest na poziomie tam 1,870 czy 1,880 milionów. Tutaj głównym graczem jest Sapiens, który no ma się bardzo dobrze i zarówno na rynku europejskim, z którego ma mniej więcej 50% przychodów, jak i ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ma około 40%. Na obu tych rynkach radzi sobie bardzo dobrze. No również Matrix działa na rynku izraelskim głównie i tam też radzi sobie w sektorze bankowym bardzo dobrze. Jeśli chodzi o sektor przedsiębiorstw, tutaj podobne wzrosty na całej grupie, 2%, przekroczyliśmy 3 miliardy 590 milionów i analogicznie jak było w bankowości, tak również w przedsiębiorstwach najszybciej rośnie nam segment polski, 29% i tutaj przekroczyliśmy 233 miliony. Tutaj graczami oczywiście na rynku przedsiębiorstw jest Asseco Poland, ale nie tylko, bo również Asseco Data Systems i Asseco Cloud. O Cloudzie opowie nam Lechu. Ja natomiast powiem o tym, co dzieje się w Asseco Poland, a zwłaszcza o dwóch takich elementach, bo myślę, że warto tutaj się pochwalić dwoma takimi sukcesami merytorycznymi, które miały miejsce w tym pierwszym półroczu, a mianowicie zakończenie takich dwóch trudnych projektów w sektorze energetyki naszym, czy w pionie energetyki. To był jeden, to jest projekt w Tauronie, gdzie dokończyliśmy centralizację systemu, bardzo trudny, taki długotrwający projekt zakończony sukcesem. No i drugi, może nawet jeszcze trudniejszy i jeszcze ważniejszy, bo pierwszy raz weszliśmy do sektora gazownictwa i realizowaliśmy projekt wdrażania centralnego systemu w PGNiG, połączony też trochę ze zmianami technologicznymi. Bardzo trudny projekt, ale
zakończony właśnie w tym pierwszym półroczu tego roku. No w tej chwili system obsługuje 7 milionów klientów, więc naprawdę jest to skala duża, jeden pewnie z większych takich tego typu systemów w tej części Europy. No wszystkie faktury za gaz dla tych 7 milionów odbiorców generowane są właśnie z naszego systemu. W Asseco International mamy podobną sprzedaż jak w ubiegłym roku na poziomie 942 milionów. Tutaj widać efekt Danii, bo brakuje tych 30 mniej więcej milionów właśnie, które duńskie spółki generowały dla tego sektora rok temu. Natomiast no, jesteśmy zadowoleni tutaj właśnie z dwucyfrowego wzrostu sprzedaży systemów ERP w tej naszej grupie Asseco Enterprise Solutions i z tego, co dzieje się również w Asseco Southeastern Europe. Jeśli chodzi o Izrael, tutaj mamy 2% wzrost. Jak mówię o Izraelu, to cały czas pamiętajmy o tych różnicach kursowych i te takie ich normalne, tradycyjne, organiczne wzrosty w lokalnej walucie, w której na co dzień działają, są dużo większe, natomiast my po konwersji na złotówki pokazujemy 2%. Tutaj głównymi graczami w przedsiębiorstwach jest Matrix i Magic, a także troszkę mniejsza spółka InSync Staffing. No i na koniec sektor instytucji publicznych. Tutaj w całej grupie przekroczyliśmy 2 miliardy sprzedaży, to jest 6% wzrost w całej grupie. No i tutaj najszybciej rośnie Formula, czyli 10% i to w polskiej walucie, więc w tej ich lokalnej jest to dużo jeszcze szybszy wzrost. To jest związane głównie z Matrixem, Magiciem i Michpalem, czyli spółkami, które stosunkowo dużo przychodów mają z sektora publicznego i jest to też wsparte przejęciem jednej spółki, która dołączyła do nas, czy do grupy Formula w 4. kwartale tamtego roku. Jeśli chodzi o Asseco International, tutaj mamy minus 8%, ale tutaj no, ta sprzedaż jest stosunkowo mała, bo to jest, no, można powiedzieć, tylko 300 milionów i tutaj te 50 milionów, które mniej więcej brakuje z duńskich spółek, no to ważą już dość dużo. Gdybyśmy mieli te 50 milionów, to tutaj bylibyśmy oczywiście na plusie. Natomiast no, nie ukrywamy też tego, o czym wspomniałem na początku, czyli taka trudniejsza sytuacja właśnie na rynku środkowo-wschodnim, czyli tutaj mam na myśli Słowację, Czechy, gdzie mamy pewne perturbacje w sektorze publicznym właśnie związane z tym, że w związku tam z sytuacją, powiedzmy, geopolityczną niektóre projekty zostały wstrzymane, niektóre projekty się nie wydarzyły, nie rozstrzygnięte przetargi. My natomiast trzymamy ludzi pod projekty, które kiedyś rozpoczęliśmy, a nie możemy ich dokończyć, więc to wszystko skutkuje właśnie raz, że troszeczkę mniejszymi przychodami, a pewnie Karolina też powie, że również ma to wpływ na zysk, taki negatywny na zysk operacyjny. Polska, tu jest sprzedaż na poziomie 440 milionów, to jest 3% wzrost w stosunku do ubiegłego roku i tutaj no, jesteśmy z tego zadowoleni, bo rośnie nam sprzedaż w sektorze opieki zdrowotnej, sektor administracji centralnej, samorządowej. Tutaj również mamy wzrosty, a graczami tutaj na tym rynku jest również ADS i Asseco Cloud. Jeśli chodzi o rozwój przez akwizycję, mamy 3 nowe spółki, które dołączyły do nas w pierwszym półroczu tego roku. Wszystkie 3 akwizycje miały miejsce na rynku izraelskim, dokonane przez spółki z grupy Formula. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły. Państwo będziecie tą prezentację mieli dostępną, więc jak ktoś będzie chciał poczytać, to oczywiście można to zrobić. No i ostatni mój slajd to jest portfel zamówień. Ja namawiam do tego, żeby skoncentrować się na tej lewej części ekranu, czyli na backlogu przy kursach stałych, bo to jest jakby lepsze odzwierciedlenie tego, co biznesowo się dzieje i tutaj mamy 7% wzrost backlogu i widzą Państwo, jak też on rozkłada się na poszczególne segmenty, czyli w Polsce to jest 12%, w Formuli 6% przy kursach stałych i w Asseco International 7%. No pokazujemy oczywiście te słupki z kursami zmiennymi. Tutaj mamy ten backlog na poziomie minus 2%, ale widzicie Państwo, to wszystko wzięło się praktycznie z Izraela i tutaj dokładnie na tych słupkach widać, jak
jak bardzo ważą różnice kursowe na naszym biznesie. To za sprawą głównie Izraela, bo przy takim plus 6% przy kursach stałych zrobiło się minus 6% przy kursach zmiennych i to od razu skutkuje tym, że brakuje tak naprawdę 1,1 mld w tym backlogu właśnie, który uwzględnia zmienność kursów. Natomiast my jesteśmy optymistami, mamy dużo projektów, zresztą to, że zatrudniamy ludzi pod te projekty, to też jest jakby potwierdzeniem tego, że wierzymy w ten nasz biznes i mamy jakby podstawy do tego, żeby wierzyć, że on będzie rósł. To tyle z mojej strony, przekazuję głos Karolinie. Dzięki, Marek. Jeśli chodzi o to, jak wygląda nasz rachunek wyników, to widzą Państwo na załączonym obrazku to, o czym powiedział Marek, czyli 3% wzrost przychodów półrocze do półrocza. Myślę, że warto sobie powiedzieć właśnie o tych źródłach wzrostu. Marek dużo mówił o negatywnym wpływie kursu walut. Jakbyśmy mieli skwantyfikować te źródła wzrostu przychodów, to należałoby powiedzieć tak, że 550 milionów w ujęciu półrocze do półrocza przyrosło nam przychodów z tytułu takiego wzrostu organicznego. W okolicach 100 milionów to jest wzrost z akwizycji, natomiast fakt, że my na koniec w tych liczbach widzimy, można by powiedzieć, raptem 265 milionów wzrostu, to jest właśnie efekt tych ujemnych różnic kursowych i to, co Marek już wspominał, minus 380 milionów właśnie tych negatywnych efektów tutaj musieliśmy ująć. Proszę pamiętać o tym, że nie tylko para walut złotówka dolar czy złotówka euro ma tu znaczenie, ale na formuli istotny jest też kurs szekiel izraelski dolar, i te negatywne efekty właśnie na tej parze walut też konsolidujemy. Natomiast z tych wyników jesteśmy, tak jak Marek powiedział, bardzo zadowoleni. Organicznie te wzrosty są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Warto, myślę, skomentować różnice, jeśli chodzi o zysk operacyjny w ujęciu non-IFRS i tym ujęciu IFRS-owym. Tutaj od jakiegoś czasu namawiamy, żeby śledzić te wartości non-IFRS i to pierwsze półrocze 2023 roku jest doskonałym przykładem na to, że dużo lepiej ta notacja obrazuje to, jak wygląda nasz biznes. Pamiętacie Państwo, że pierwsze półrocze 2022 roku było dość mocno obciążone takim pozytywnym wpływem zdarzeń jednorazowych. Tutaj głównie sprzedaż spółki Infinity Labs przez subgrupę Matrix IT w Izraelu. Z drugiej strony odpisywaliśmy inwestycje. W każdym razie sumaryczny efekt na sam drugi kwartał tych M&A-ów i zdarzeń jednorazowych, to co Państwo widzą w tej linijce trzeciej od dołu, aż 142 miliony w samym kwartale drugim. Natomiast w drugim kwartale 2023 roku to jest ujemny wpływ 3 miliony. Dlatego też ten zysk z działalności operacyjnej non-IFRS i na nim delikatny wzrost jest dużo lepszym obrazem tego naszego biznesu. Rentowność tego zysku operacyjnego non-IFRS 11,5%, bardzo przyzwoita naszym zdaniem, w samym drugim kwartale w ogóle rosnąca. To jest też efekt pewnych trendów, o których mówiliśmy w poprzednim roku. Istotnie szybciej rosły nam koszty niż przychody. Efekty inflacyjne czy tej presji wynagrodzeniowej mieliśmy właściwie natychmiast, natomiast jakiś czas zajęło nam popracowanie nad stroną przychodową, renegocjacja znacznej części umów, żeby włączyć do tych umów klauzule inflacyjne. W wielu miejscach to się udało. Stąd te nożyce między wzrostem kosztów i przychodów się gdzieś tam zawężają i te efekty nas cieszą.
To, co się dzieje między zyskiem z działalności operacyjnej a zyskiem netto. Oczywiście to, że zysk operacyjny rośnie, jest wynikiem konsolidacji wielu podmiotów w 100%, natomiast na poziomie zysku netto oczywiście mamy już ten efekt zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, mamy już ten efekt po uwzględnieniu zysku, który wychodzi do akcjonariuszy mniejszościowych i tutaj oczywiście fakt, że stosunkowo szybciej rośnie ASE i formula, w których to jednostkach ten udział akcjonariuszy mniejszościowych jest troszkę większy, no ma ten efekt na zysk netto, natomiast ważne jest, że te efekty finansowe między EBIT-em a zyskiem netto w pierwszym półroczu 2023 roku też miały negatywne konsekwencje w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. I tutaj należy skomentować, myślę, transakcje walutowe. Widzimy, że ponad 17 milionów, właściwie prawie 18 dodatniego wpływu z różnic walutowych versus tylko 4 w tym półroczu. Podobnie ujemny wynik na transakcjach M&A-owych to jest głównie efekt przeszacowania zobowiązań z tytułu opcji put i ten efekt czasowy, czyli takiego dyskontowania tych zobowiązań, ujemny, zaksięgowany w pierwszym półroczu 2023. Ponadto właściwie przepołowiony efekt hiperinflacji w pierwszym półroczu 2020 20 milionów versus niecałe 11 w tym roku. To wszystko się złożyło na to, że zysk netto w tej notacji non-IFRS-owej spadł nam 4%, natomiast to jest taki efekt, którym specjalnie bym się nie martwiła, ponieważ ten zysk operacyjny w tym ujęciu non-IFRS-owym mamy właśnie płaski i my gdzieś tam na to patrzymy, to uważamy, że jest takim prawdziwym obrazem tego, jak wygląda nasz biznes. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w poszczególnych spółkach, to Marek już komentował, że jesteśmy szczególnie zadowoleni z naszych operacji w Polsce. Tutaj w spółce matce istotny wzrost przychodów. Fakt, że ta nasza dywersyfikacja także na poziomie jednostki dominującej już obecna daje efekty w tym półroczu. Bardzo dobre wyniki właśnie w sektorze bankowości i finansów, ochrona zdrowia, energetyka. To są te miejsca, które są szczególnie szybko rosnące przy, powiedziałabym, utrzymanej rentowności. To powoduje, że wynik operacyjny spółki matki blisko 114 milionów i istotny wzrost półrocze do półrocza, myślę, że napawa optymizmem. Podobnie dobre wyniki w naszej drugiej największej spółce w Polsce, Asseco Data Systems, wzrost przychodów, utrzymany zysk operacyjny non-IFRS. Tutaj trzeba pamiętać, że Asseco Data Systems to już też jest grupa spółek i ta korowa działalność w spółce matce, czyli w samym ADS-ie rosnąca, natomiast Asseco Data Systems też zaczyna budować swoją grupę kapitałową i tam na razie należy poczekać na efekty tych inwestycji w jednostki zależne czy stowarzyszone. W pozostałych spółkach z grupy działających w Polsce też przyzwoite wyniki dorzucają nam te prawie 6 milionów do zysku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej, więc zadowalające z naszej perspektywy liczby. W walutach oryginalnych segment Formula Systems bardzo dobre półrocze, zwłaszcza spółka Matrix IT tutaj w szeklu dwucyfrowy wzrost przychodów, natomiast na złotówki już właśnie przeliczony wygląda płasko. Natomiast ta spółka ma za sobą bardzo dobre półrocze, świetne wyniki, zwłaszcza w segmencie administracji publicznej, także tutaj też należy być zadowolonym. Stabilnie i płasko rok do roku w Magicu, natomiast spektakularnie dobre wyniki w Sapiensie. To nas szczególnie cieszy, dlatego że Sapiens miał troszkę gorszy rok 2022 i 2021. Tu zwłaszcza mieliśmy do nadrobienia troszkę przychodów w Stanach Zjednoczonych i to się rzeczywiście wydarzyło. Cieszy nas podpisanie umów z nowymi klientami na istotne kwoty.
W związku z tym Sapiens także po pewnych działaniach restrukturyzacyjnych poprawia rentowność, poprawia przychody i poprawia wyniki z tej działalności w Stanach Zjednoczonych, przy jednocześnie ciągle bardzo dobrych wynikach w Europie. Jeśli chodzi o segment Asseco International, no to Marek komentował już trudniejszą sytuację w Asseco Central Europe. Emanacją tego jest spadający zysk operacyjny non-IFRS i IFRS-owy oczywiście też w konsekwencji. Z AC tutaj i segment publiczny, w tym healthcare, no wszędzie tam, gdzie kontrakty są dostarczane, ale na przykład są problemy z odbiorem, te odbiory się przeciągają i tak dalej, no to jest taki biznes, który w dużej mierze od sprawności organizacyjnej rządów jest zależny i tutaj zarówno w Czechach, jak i na Słowacji, no te problemy występują. Natomiast w tym miejscu konsolidujemy też subgrupę ERP i ta z kolei ma rosnące wyniki i bardzo dobrą rentowność, w związku z czym tu należy być absolutnie zadowolonym. Mówiliśmy o tym, że rynek południowo-wschodniej Europy też rosnący we wszystkich trzech segmentach Asseco Southeastern Europe przy utrzymanej rentowności, więc myślę, że tutaj też należy być zadowolonym. Jeśli chodzi o rynek zachodnioeuropejski, tutaj nie martwimy się spadkiem przychodów. To, że półrocze do półrocza jest troszkę gorzej, to jest kwestia i braku konsolidacji Danii i tego, że w tym miejscu konsolidujemy przychody z takiej spółki Valorista, to jest spółka pod Asseco Spain. Tutaj gorsze wyniki, jeśli chodzi o obrót sprzętem, hurtowy obrót sprzętem, natomiast to się nie przekłada na zysk operacyjny szczególnie, ani oczywiście na zysk netto, w związku z tym no to też nie jest korowa działalność naszej grupy, więc tym się szczególnie nie martwimy. Natomiast na poziomie zysku netto już cały rynek zachodnioeuropejski kontrybuje istotnie więcej niż w poprzednim półroczu i to jest głównie kwestia właśnie lepszych wyników Asseco PST. W zeszłym półroczu mieliśmy tam odpisy należności, w tym półroczu już tych efektów nie było, a ten wzrost wyniku jest też wsparty pewnymi akwizycjami, których Asseco PST dokonało i w 2021 i 2022 roku. Sumarycznie tak to wygląda. Fajnie, że poprawiły się też wskaźniki cashowości. Tutaj mówiliśmy o tym, że mamy coś do nadrobienia po pierwszym kwartale. Teraz w ujęciu ostatnich 12 miesięcy wskaźnik konwersji gotówki na poziomie grupy 84%, czyli weszliśmy z powrotem w ten benchmark, który sobie w tym zakresie wyznaczamy. Duża poprawa w segmencie Formula Systems, 92% skeszowanego EBIT-u, w segmencie Asseco International 84%, natomiast w segmencie Asseco Poland 50% i tutaj myślę, że należy powiedzieć o tym, że to jest wskaźnik taki zgodny z oczekiwaniami. Moim zdaniem on się poprawi po Q3 i w ujęciu całorocznym. Tutaj się nie należy martwić tą niższą cashowością, dlatego że ona wynika z tego, że przez ostatnie 2 lata właściwie koniem pociągowym, jeśli chodzi o wyniki spółki matki, był segment administracji publicznej i wiele kontraktów tam realizowanych, które wchodzą w taką końcową fazę i w związku z tym są fakturowane i będą cashowane. Już to jest obraz, jaki mieliśmy na 30 czerwca. Już na dzisiaj kilkadziesiąt milionów złotych w fakturach właśnie do publika zostało wystawionych i skaszowanych. To są należności w pełni bezpieczne, nie pogorszyły nam się zupełnie wskaźniki, jeśli chodzi o windykację należności. To tylko pokazuje, że żeby dostarczać do segmentu publicznego, trzeba mieć odpowiednią dźwignię operacyjną i Asseco Poland tę dźwignię ma. Tu zupełnie
Zupełnie nie ma się czym martwić. Tak jak powiedziałam, to się powinno poprawić w ujęciu całego roku. Rzut oka na to, jak wygląda to z perspektywy bilansu. Zdjęcie na 30 czerwca pokazuje, że w całej grupie środków pieniężnych mamy ponad 2,5 miliarda. Natomiast jeśli chodzi o taką pozycję gotówki netto, to jest wartość ujemna. Ona pochodzi z formuli. Tutaj widzimy, że 1 400 000 000 na minusie. To jest też bezpieczny dług, który ma Formula Systems. Tu trzeba pamiętać, że Formula swoje zobowiązania finansowe na bieżąco roluje. Jest to też efekt pewnej symbiozy, w której żyje Formula. Trzeba pamiętać o tym, że Formula jest właśnie w postaci Matrix IT głównie dostawcą wielu usług dla banków i ta symbioza pod tytułem tu jesteśmy dostawcą, tam ciągniemy dług, działa doskonale. Równocześnie mamy wyemitowane obligacje zarówno na poziomie całego segmentu, czyli z holdingu, jak i w spółce Matrix i Sapiens i obligatariuszami są akcjonariusze też, także wydaje się, że ten dług jest zupełnie bezpieczny. Jak popatrzymy w ogóle na nasze koszty odsetkowe, to też widać, że one faktem w formuli nieco wzrosły, ale z drugiej strony lokowane są nadwyżki gotówki i efektywnie w ujęciu takim półrocze do półrocza myślę, że te koszty zadłużenia, biorąc pod uwagę to, jak istotnie powzrastały stopy procentowe we wszystkich gospodarkach właściwie, w których działamy, to istotnie nie wzrosły z kolei w naszej grupie. Jeśli chodzi o segment Asseco International, to tu dodatnia gotówka netto 220 milionów, no i w segmencie Asseco Poland powiedziałabym już w standardzie, właściwie bez długu poza leasingiem i też ponad 180 milionów gotówki netto. Tyle myślę ode mnie. Lechu. Tak, dzisiaj przedstawię spółkę Asseco Cloud, która powstała z założeniem wspierania i przede wszystkim rozwijania biznesu cloudowego w grupie Asseco. Zanim opowiem o tym, co się dzieje dzisiaj, jakie mamy plany na przyszłość, myślę, że warto powiedzieć kilka słów na temat krótkiego wprowadzenia, z szczególnym zwróceniem uwagi na niektóre rzeczy. Pierwszą z nich może być to, że Asseco Cloud powstało inaczej niż większość pozostałych biznesów, mianowicie powstało z tkanek własnych, nie za pomocą procesu akwizycji. Natomiast patrząc jakby na czas funkcjonowania, no jesteśmy cały czas młodą firmą, za nami pierwszy rok operacyjnej działalności, powstaliśmy w końcówce roku 2021, natomiast myślę, że jest to czas, gdzie można wyciągnąć już pierwsze wnioski. Patrząc tylko i wyłącznie w odniesieniu do czasu istnienia, to pewnie możemy być postrzegani jako startup, natomiast to, co pokażę, to jesteśmy na pewno nie takim typowym startupem. I chociażby ze względu na to, że już dzisiaj mamy portfolio ponad 500 plus klientów przy zatrudnieniu około 100 specjalistów. Myślę, że oczywiście w tych 500 klientach są zarówno mniejsze firmy, takie typowe startupy, jak i już duże podmioty, o czym postaram się opowiedzieć. Mamy też zaplecze infrastrukturalne. To, na co chciałbym zwrócić jeszcze szczególną uwagę, że Asseco Cloud nie dostarcza oprogramowania. Asseco Cloud dostarcza usługi związane zarówno z infrastrukturą cloudową, jak i również klasyczną, oczywiście w zależności od potrzeb klienta. I te usługi można zdefiniować w kontekście architektury clouda, migracji do clouda, utrzymania środowisk cloudowych, jak i infrastrukturalnych. Oczywiście mamy na pokładzie wszystkiego różnych specjalistów, ale wszystko to opiera się właśnie o usługi związane z infrastrukturą, przede wszystkim cloudową, i na tej podstawie budujemy
naszą ofertę, która w jednym wymiarze sprowadza się do poszczególnych zdefiniowanych kategorii, które oferujemy. Można to powiedzieć, że to jest consulting IT. Często się właśnie od tego produktu zaczyna cała rozmowa z klientem po to, żeby potem dojść do strategii wielowarstwowej, wielopoziomowej, mówiącej o tym, jak zrealizować ciągłość działania, jak zautomatyzować procesy biznesowe. To się sprowadza do tego, że świadczymy u tych klientów usługi zarządzane. Oczywiście dwie rzeczy, które chciałbym powiedzieć, to, że te usługi zarządzane mogą być w modelu zarówno na infrastrukturze klienta, jak i na naszej własnej infrastrukturze oraz w oparciu o chmury publiczne. Nie zamykamy się na żadną technologię, rozumiemy, że ona jest bardzo często zależna od uwarunkowań i potrzeb klienta, takich jak na przykład stos technologiczny, który determinuje poszczególne wybory. Inaczej rzecz ujmując, ja osobiście również uważam, że wchodząc do chmury, przechodząc do chmury, dobrze mieć partnera technologicznego, którym jesteśmy, który pozwoli na bazie własnych doświadczeń uniknąć błędów. I jedna rzecz, która może być konkluzją: chmura daje dużo możliwości, w zakresie programowania, security i wielu innych aspektach, natomiast one się nie dzieją samoistnie, także dobrze jest mieć kogoś, kto te możliwości optymalnie wykorzysta. A kolejną istotą jakby naszego istnienia, która też jest z drugiej strony odpowiedzią na powstanie naszej spółki w ramach grupy ASECO, na powstanie ASECO Cloud, to jest aktualny obraz rynku chmurowego, który już dzisiaj jest bardzo duży, szacowany na 3,6 miliarda złotych. Dynamika wzrostu mniej więcej utrzymująca się w przedziale od 20 do 30%. Oczywiście, jeżeli zestawimy sobie te dane z Stanami Zjednoczonymi, z Europą Zachodnią, być może w Polsce jesteśmy jeszcze na początku tej drogi, ale to ma swoje plusy i minusy. Minusy oczywiście, że zawsze jesteśmy w sytuacji, gdzie chcielibyśmy, żeby ten rynek był duży, natomiast plusem jest to, że my już dzisiaj razem z tym rynkiem rośniemy i przewidujemy, że jego dynamika wzrostu nie tyle nawet będzie pozostawała na tym samym poziomie, co będzie jeszcze rosnąć, a my razem z nią, albo nawet bardziej, bo mamy na celu bycie strategicznym, kluczowym integratorem chmurowym w Polsce. To, z czego jesteśmy zadowoleni, że wśród tej liczby pokazanej wcześniej klientów, to z jednej strony mamy różne wielkości, tak jak wspomniałem, z drugiej strony najróżniejsze branże, najróżniejsze sektory i co więcej, część z tych klientów, duża część z tych klientów są klientami tylko i wyłącznie clouda. Oczywiście tutaj perspektywicznie rozwija nam się sektor retailowy, jak widzimy są wskazane pozycje, ale nie tylko, dlatego że dzisiaj, jeżeli jakiekolwiek przedsiębiorstwo myśli poważnie na temat automatyzacji procesów biznesowych, jeżeli myśli poważnie na temat digitalizacji, to myśli też o cloudzie i dlatego my to myślenie wspieramy, staramy się dołożyć wartość dodaną do usługi. Myślę, że to nam wychodzi i te referencje to pokazują. Oczywiście będziemy dalej pracować, bo z jednej strony naszą wartością wzrostu jest przede wszystkim wzrost przychodów i oczywiście dbamy o te współprace strategiczne, które mamy, na przykład z dynamicznie rozwijającą się siecią retailową Dina Polska. Cieszymy się, że na kanwie tych doświadczeń rozpoczęliśmy również współpracę z kolejną siecią retailową Carrefour Polska, ale równolegle myślimy o zagranicy i tu też już jesteśmy, to nie jest tak, że myślimy, ale już zrobiliśmy pierwsze kroki, podpisaliśmy umowę o współpracy ze wspomnianym wcześniej
Globi teamem i jesteśmy dla nich partnerem infrastrukturalnym. Myślę, że ta współpraca układa się dobrze. Mamy tam jako klienta końcowego firmę transportową Ancotrans, z drugiej strony realizujemy również umowę z gminą Kopenhaga i dużo potencjalnych kolejnych tematów do realizacji. Oczywiście organizacyjnie, myśląc o ujęciu europejskim clouda, w Asseco Cloud Słowacja powstała spółka implementując nasz model biznesowy, gdzie po pierwszym roku działalności mogliśmy ocenić, że on ma sens, został zaimplementowany na Słowacji i liczymy, że w kolejnym kroku być może będzie to Southeastern Europe i nad tym pracujemy, co również wzmocni naszą organizację, bo będziemy oczywiście komunikujemy się, współpracujemy z kolegami ze Słowacji i będziemy mieli lepsze wspólne dotarcie do rynku. Te wszystkie rzeczy gdzieś sprowadzają się do kluczowej tak naprawdę na koniec rzeczy, jaką są liczby przy prowadzeniu biznesu i myślę, że z tych liczb możemy być po tym pierwszym roku operacyjnej działalności zadowoleni. W pierwszym roku to było 44 miliony złotych przychodu przy równoległym zysku na poziomie 6,3 miliona złotych. Jeżeli uda się zrealizować do końca roku kolejne to, co zaczęliśmy w tym półroczu, a wszystko na to wskazuje, że się uda, to na dzisiaj mamy dynamikę wzrostu przychodów na poziomie 31%, natomiast jeżeli chodzi o wypracowany zysk netto za to półrocze, to jest to 4 miliony złotych, także rośniemy na pewno nie wolniej niż rynek. Mam nadzieję, że będziemy rosnąć szybciej właśnie niż rynek w przyszłości, co powoduje, że jako ten cel nasz strategiczny będziemy kluczowym dostawcą usług IT i w Polsce, i docelowo w Europie. Dziękuję. Dziękuję Lech za prezentację. Jako startup to już są naprawdę świetne wyniki, także trzymamy kciuki, żeby tak nam się to rozwijało. Dziękuję dla Karoliny, dziękuję dla Marka. Jesteśmy teraz do Państwa dyspozycji. Nie widzę na razie jeszcze pytań. Wydaje mi się, że tak dzisiaj wszystko klarownie przedstawiliśmy i tak było wszystko zaprezentowane, że nie pojawiły się żadne pytania, ale nadal jeszcze czekamy. Gdyby Państwo mieli pytania, to proszę do nas podsyłać. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa wątpliwości, każde pytania. Ktoś pisze, także czekamy na pytania. Na sali też nie widzę podniesionych rąk, czyli jeszcze nie mamy zapytań. Mamy pierwsze pytanie, które wpadło nam od pana Piotra. Jakiej marży EBIT Państwo oczekują w 2023 roku? Karolina. My jako spółka nie podajemy danych prospektywnych. Myślę, że trzeba sobie powiedzieć jasno, że jesteśmy zadowoleni z tego, jak wygląda dzisiaj nasz backlog. To, co powiedziałam o tych domykających się nożycach, myślę, że też będzie prawdą dla całego roku. No, myślę, że skwitowałabym to pytanie taką odpowiedzią, że to pierwsze półrocze było dobrym papierkiem lakmusowym tego, co czujemy, że będzie w całym roku. My informowaliśmy o tym, że będziemy się starali dowieść stabilne wyniki w całym roku i trzeba pamiętać o tym, że rok 2022 to był rok rekordowy w wydaniu naszej grupy, natomiast bardzo trudno dzisiaj przewidzieć z jakąś dużą precyzją wynik netto ze względu na to, że no to otoczenie makro jest dość mocno wolatylne i tutaj ten wpływ kursów walut myślę, że będzie miał na cały ten rok przełożenie.
Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie będzie do Marka. Pani Joanna pyta, w jakich sektorach planujecie przejęcia? Czy jakieś rozmowy są już w zaawansowanym etapie, czy możemy się spodziewać jakichś M&A-ów w Polsce? Marku. No, odpowiem pewnie tak, jak często odpowiadam, a mianowicie, że my jako pion rozwoju grupy kapitałowej, który mam przyjemność prowadzić, cały czas poszukujemy, cały czas jakby skanujemy rynki, rozmawiamy z wieloma firmami i prawda też jest taka, że staliśmy się bardziej selektywni w tym sensie, że wyszukujemy firmy, które naprawdę dobrze pasują do nas pod takim względem produktowym czy kompetencyjnym. W tej chwili prowadzimy kilka rozmów, ja nie chcę tutaj jakby uprzedzać faktów i to nawet na rynku polskim. Mamy 2 ciekawe spółki, z którymi rozmawiamy. Mam nadzieję, że to się zakończy transakcjami. To nie są jakieś też spektakularnie duże rzeczy, no bo też wiecie Państwo, jak ten rynek polski wygląda. Natomiast spółki, które no wydaje się, że jakby pasują do nas i pod względem produktu, i pod względem kompetencji, i pod względem, co też jest dla nas szalenie ważne, ludzi, którzy zarządzają tymi spółkami. Także no oczywiście jak coś się wydarzy, to będziemy o tym rynek informować. Dziękuję, Marek. Nie mamy kolejnych pytań, także możemy jeszcze chwilę poczekać, jeżeli by się jakieś pojawiły, natomiast nie widzimy kolejnych, czyli wszystko w tym kwartale, w tym półroczu było na tyle jasne, że nie pojawiły się dodatkowe pytania. No to będziemy kończyć nasze spotkanie. Szanowni Państwo, dziękujemy jeszcze raz za udział w dzisiejszej konferencji. Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie dotyczące wyników po 3. kwartale. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o stały kontakt. Nasz dział IR-u jest do Państwa dyspozycji, również zarząd. Gdyby Państwo potrzebowali, to oczywiście zawsze proszę się z nami skontaktować. Także zapraszamy już na kolejną konferencję, na kolejne spotkanie z nami i do zobaczenia.